Moda na ogrody społeczne trwa od wielu lat. Powstają one jednak prawie wyłącznie w miastach. Zapotrzebowanie na tego typu obiekty występuje także we współczesnych wsiach, szczególnie tych rozbudowujących się na przedmieściach. Ich nowi mieszkańcy, którzy wyprowadzili się na wieś, przyzwyczajeni są do miejskiej sterylności, wygody i anonimowości. Rzadko integrują się z lokalnymi mieszkańcami, zamykając się w swoich monitorowanych twierdzach. W swoich ogrodach zamiast rzepy uprawiają tuje, a zamiast kur hodują jorki. Podmiejski ogród społeczny może być zatem potrzebny i tu, ale jego głównym celem nie będzie produkcja żywności, a integracja społeczności lokalnej, współtworzącej taki ogród oraz edukacja ogrodnicza. Fenomen miejskich ogrodów społecznych wiąże się z tym, że są one azylem od wielkomiejskiego zgiełku. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych nieposiadających ogrodów z chęcią angażują się w pracę w takim ogrodzie, korzystając z rad bardziej doświadczonych sąsiadów i ze wspólnych narzędzi. Ogród podmiejski musi posiadać nieco inny charakter, gdyż jego potencjalni użytkownicy mają już swoje pracochłonne ogrody. Zachętą nie jest więc kawałek gruntu, który można samodzielnie uprawiać, ale czynnik ludzki. Ważny w takim ogrodzie będzie lider, który go poprowadzi i zmobilizuje społeczność do prac na rzecz przestrzeni wspólnej. Mogą być to ogrody otwarte, w których będziemy dosadzali w popularnych przestrzeniach publicznych drzewa i krzewy owocowe zamiast roślin ozdobnych. Warto sadzić w nich głównie niewymagające wieloletnie rośliny, takie jak maliny, porzeczki, aronie, morwy, wiśnie, truskawki, rabarbary, mięty czy szałwie. Idealnie, gdy nieopodal znajduje się źródło wody. Wiejski skwer, plaża lub teren przy świetlicy nadadzą się na taki ogród idealnie. Ważne, by mierzyć siły na zamiary i tworzyć go małymi krokami, sprawdzając, czy właściwie spełnia swoją rolę i czy jest potrzebny danej społeczności. W otwartych ogrodach tego typu warto korzystać z niskobudżetowych rozwiązań, gdyż są one bardziej podatne na akty wandalizmu. Dobrze lokalizować je w miejscach chętnie odwiedzanych przez mieszkańców, gdyż są wtedy strzeżone mimowolnie przez większą liczbę osób. Ogród taki może być miejscem, w którym będą organizowane spotkania wiejskie, warsztaty ogrodnicze, zajęcia terenowe dla uczniów szkół. Podmiejski ogród społeczny powinien edukować i utrwalać dobre wzorce z zakresu ekologicznego ogrodnictwa, które potem mogą zostać przeniesione do prywatnych ogrodów. Czy przetrwa on próbę czasu? Jest na to szansa, więc warto zaryzykować.